No cześć, cześć, cześć! Trochę się nie widzieliśmy. Dzisiaj mam dla was niespodziankę. Jest to coś innego niż filmy z konwentu. Wybaczcie, że wam nie pokażę całego pokoju, ale jest tu lekko mówiąc syf, bo zbieram się na wycieczkę do Pragi, jak już wiecie pewnie po miniaturce. I jest godzina północ, proszę państwa, bo pociąg mamy o 1:40 dokładnie. Ale ja jestem typowym starym na wyjeździe, czyli muszę na lotnisko, czy tam bowiem tym razem pociąg, dotrzeć trochę wcześniej, dlatego wyjdę prawdopodobnie za pół godziny. Jeszcze ogarnę, czy wszystko na pewno zabrałem, bo pakowałem się też niedawno, a my będziemy widzieć się na dworcu. Trzeba w końcu uzupełnić tą kolekcję. Trochę mamy tu tych magnesów, powiem wam, jest to moja pasja, to jest najnowszy z Polskiego Parku Narodowego, przyznam nie dużo, ale byłem ostatnio w rodzinnych stronach. Mamy tutaj Szczawnicę, Nowa Huta, Warszawa, Madryt, Poznań, Liverpool nawet, Las Vegas, Los Angeles. Wybaczcie, że słabo widać, ale mówię, jest pierwsza, a ja naprawdę szykuję się do wyjazdu. To był tramwaj, którym mogłem jechać, ale jechał nie w tą stronę, dlatego nie jadę. Jedziemy dziś Leo Express, tak on się nazywa, nie jechałem nim jeszcze, dlatego przetestujemy go pierwszy raz. Nie miałem okazji zazwyczaj. Zdarzyło mi się jeszcze, zanim wycofał się z Polski, pojechać RegioJetem i muszę wam powiedzieć, było to fajne doświadczenie. Jechałem nim do Warszawy. Pytanie, na ile to doświadczenie byłoby faktycznie lepsze od zwykłego PKP, gdyby nie dawali tej słynnej darmowej kawy. No i niedługo po tym moim udziale w przejażdżce RegioJetem wycofali go z Polski. Dalej nim się da dojechać do Pragi, ale był nieporównywalnie dłuższy. Trwał chyba o 2 godziny dłużej, nie chcę was skłamać, a mi zależało na czasie, ponieważ jedziemy tam w nocy, żeby nie marnować ani kasy na hotel, żeby dojechać tam i po prostu pójść spać, no i po prostu, żeby bardziej wykorzystać to na zwiedzanie. Ty będzie wyjechać. Ludzi jest sporo, mam nadzieję, że to nie jest na mój pociąg. W sensie mam nadzieję, no miejsca mamy zarezerwowane. Po prostu nie chciałbym się kotłować, bo będzie stał tylko 5 minut w peronie, bo jedzie z Warszawy. No ale jeszcze przed nami sporo czasu, więc postaram się wam nagrać, jak jedzie. Pierwsza atrakcja. Ale mnie bolą plecy. Prawie akurat wszędzie masz chyba w Polsce tak.
Za mną znajduje się polski akcent w Czechach, na który trafiliśmy. Jest to tablica upamiętniająca Fryderyka Chopina. Nawet dobrze napisali, ale nie przeczytam wam, o co chodzi, bo nie znam czeskiego. Podejrzewam, że na deskach tego teatru grał, ale więcej dowiemy się po zasięgnięciu opinii sprawdzonej w internecie. Zostańcie do końca. Znajdujemy się na rynku, jest tego ogrom. Tak naprawdę nie mamy dzisiaj wymyślonego planu wycieczki w ogóle, nawet pewnie nigdzie nie pójdziemy, tak sobie chodzimy. Bo hotel da się dopiero odebrać o 14, a jest godzina 8. Także przejdziemy się tu gdzie oko jest co chwilę na czym zawiesić, co chwilę inna uliczka, inne te. No widzicie, gdzie ja się nie obrócę, jest ze mną jakiś zamek, jakiś kościół, jakiś pomnik. Owy pomnik, który wam pokazywałem, jest dosyć masywny. Przeczytałem, że jest to pomnik Jana Husa, ten, który tam stoi do nas plecami, ale już tam nie podejdę, bo strasznie i tak byście nic nie widzieli pod światło. Tutaj mała lekcja historii. Jan Hus był formatorem czeskim, katolickim przede wszystkim. Nie zapoczątkował tego ruchu, ale był jego najgłośniejszym promotorem, między innymi dlatego, że jego śmierć, ponieważ uznali go za heretyka na Soborze Watykańskim, nie wiem, nie jestem pewien, ale chyba w Konstancji. Tutaj będziecie mieli disclaimer, jeśli nie. Jego śmierć doprowadziła do powstania ruchu husyckiego oraz do wieloletnich wojen w kraju, o których mogliście słyszeć bądź czytać, jak w moim przypadku w trylogii husyckiej Jana Sapkowskiego. Tak, w tym ruchu brał udział właśnie w walkach Jan Ziszka, który jest tutaj, powiedzmy, chyba bohaterem. Nie wiem, czy uda nam się dojechać na Ziszkowe pole w tym tygodniu, ale bardzo by mi na tym zależało, aby bardziej jeszcze zgłębić tę historię. Widzę, że my trafiliśmy w samo centrum rynku tak naprawdę. Zobaczyliśmy dopiero na mapce. No nic, trudno, rozplanujemy sobie inne dni inaczej. Chyba że po prostu tu wrócimy już, żeby coś więcej się dowiedzieć. Teraz jesteśmy na uliczce. Oczywiście, że mocno turystycznej, bo jak wiecie, jedziemy już po prostu z rynku i mamy zabytkowe furki. Można się nimi przejechać za jednego juroska. Pytanie, czy to zrobimy. Zastanowimy się i wrócimy do Was z odpowiedzią. Borykając się uliczkami, trafiliśmy na najmniejszy dom w Pradze. Możecie ocenić sami, czy jest mały. Ktoś w Warszawie podzielił na 2 i dał na wynajem. No ale spoko, można odkrywać takie rzeczy w drzwiach. A ciekawe, czy ktoś tu mieszka, nie pomyślałem sobie w ogóle, ale skoro to jest dom... Idziemy totalnie z prądem. Nie mam pojęcia gdzie. Zobaczę, czy to widać na kamerze, ale dowiedzieliśmy się, o co tyle szumu było i wróciliśmy z powrotem, bo ta atrakcja była co godzinę. Jest co godzinę i jak widzieliście, tym razem było jeszcze więcej ludzi i myślę, że będzie i więcej, i więcej, i więcej. Z tego, co udało mi się zasłyszeć. O, sklep z pamiątkami. Z tego, co udało mi się zasłyszeć. O! Dobra. Tu była maszyna Sex Machines Muzeum. Pewnie tu nie wejdziemy z kamerą. Ale może wejdę sam. Chociaż... Nie, dobra. To jest bait na turystów. Nie będę tym typem turysty. Nie będę. Losowy kot wszedł do sklepu z pamiątkami. Kić, kić, kić. Reaguje, czy po czesku trzeba? Kić, kić. A to jest ich? Co, oczywiście kreciki. Napoleon tutaj
Sławne postacie, nie wiedzieć czemu. Chociaż wiedzieć po prostu. Tak samo, ceny tutaj są horrendalne, ale dlatego, że jesteśmy centralnie przy rynku. W Krakowie mamy dokładnie tą samą sytuację, ale wszedłem co nieco zobaczyć, co nieco wam pokazać. Kupię to raczej w nieco dalszym miejscu. Wybór jest szeroki. No piękne są te uliczki, piękne. Gdzie nie spojrzymy, tam jest na co oko zawiesić, ale architektura, wiadomo, jest dużo więcej, ładniej i lepiej, ale architektonicznie bardzo to przypomina model zabudowań ten krakowski, ale wiadomo, tutaj kolejna lekcja historii. Kraków, jak i Praga znajdowały się pod zarządztwem austro-węgierskim przez długie lata. Można to chyba nawet liczyć w setkach. Nie wiem czy Kraków chyba mniej, ale Praga na pewno. Mamy tu wielki miszmasz wierzeń. Mijaliśmy już i cerkiew, i kościoły, i kapliczki, i żydowskie synagogi. Pytanie, czy znajdziemy meczet, wtedy będziemy mieć już bingo wszystkiego, naprawdę wszystkiego. Trafiliśmy tu na miejski rynek. Przeliczałem to, mixed fruit, czyli coś takiego. Kosztuje jakieś 8 zł i myślę, że jest to dużo lepsza cena niż w Polsce. O, mamy tu syrop i nie wiem, czy to jest jarzębina. No, ciężko powiedzieć. Nie wiem też jak z ceną tutaj, ale kusi, ale powiem wam, no Boże, to jest centrum miasta, to jest najbardziej zatłoczone miasto i te ceny są oszałamiające, w sensie oszałamiająco niskie. Naprawdę, mamy tu wszystko. I nalewki, i owoce jakieś, ich czeskie, nieczeskie, lody, nie lody, tam mamy sztućce, to jest taki prawdziwy targ. 50 koron. Chyba, że to w euro, ale wątpię. Naprawdę niesamowite są te ceny. A i miejsce jest, no jak widzicie, cudowne. Widzicie go? Zaraz spadnie. Tradycja polskich mórz, rysowanie śmiesznej twarzy. Teraz może perspektywa z drugiej strony, chociaż z drugiej jest mniej majestatyczna, ale z drugiej strony jest zdecydowanie mniej ludzi, ale to ze względu na to, że po tej stronie nie mamy żadnej bramy, jak widzicie. Ale widok jest równie fajny. Okłamałem was mówiąc, że nie ma tu bramy. Brama również jest, ale jak sami widzicie, mniej zatłoczona. Z której strony robili Depeche Mode, jeśli dobrze to wymawiam. Słynne zdjęcie. Widzicie, najłatwiej chodzić za opłaconymi przewodnikami, dołączyć się, wmieszać w grupkę. Oni i tak was widzą, ale nic z tym nie zrobią. W każdym razie dowiedziałem się, czemu jest zniszczona. Nie wiedziałem. Przyjechałem tu z nastawieniem, że to co wiem, to wiem, ok.
ale nie będę starał się dowiadywać niczego więcej, aby powiedzmy sobie nie spoilerować sobie tego wszystkiego. Teraz wiem, że ściana Johna Lennona jest oddana do użytku dla każdego, dlatego jest taka pomazana i o to w niej chodzi, aby każdy mógł mieć swoją wolność ekspresji. Wolność ekspresji, która została zabrana nam, naszym sąsiadom, ale również nam, Polakom, przez komunistów. I ta ściana właśnie symbolizuje, że już nie znajdujemy się pod tym panowaniem i każdy może coś na niej napisać i zazwyczaj ludzie to robią. Ja chyba się powstrzymam, ale przyznam, podchodzenie tam bez kontekstu jest faktycznie szokujące. Myślałem, że co to za mandale, że czemu tak. Zresztą słyszeliście, co powiedziałem, więc będę mówił czasami głupoty w tym filmie, ale dobrze się czegoś dowiedzieć. Mamy tu standardowy czeski punkt programu. Oczywiście tu nie wchodzimy, ale... O, to jest AI. No, to jest AI. No nieważne. Ale tego jest ogrom. Tutaj co chwilę mamy nalewkę konopną, piwo konopne, sklepy konopne, czekolady konopne. Widać, że jest to naprawdę zaraz po kreciku i gulaszu z knedlikami chyba najbardziej czeska myśl eksportowa. To znaczy, że jedziesz do Pragi, no to CBD i tak dalej. Byliśmy przy najmniejszym domu w Pradze, teraz jesteśmy przy najciaśniejszej ulicy w Pradze. Szkoda, że nie są obok siebie. Myślicie, że się zmieszczę? Robi się węższa. Zatoczyliśmy koło, widzowie. Wychodziliśmy z restauracji, jest to już punkt turystyczny. Zostało to wybudowane po to, aby w starych czasach strażacy mieli dostęp do wody. Bo nie wiem, czy widzieliście, mieliśmy tam bardzo blisko do brzegu rzeki, więc strażacy mogli czerpać wodę, aby gasić okoliczne pożary. I taki był zamysł tego. Myślałem, że po prostu, że wybudowali 2 domy obok siebie i już tak zostało, uznali, że fajny szlak, ale nie, miało to swoje praktyczne zastosowanie, a teraz pełni turystyczną ciekawostkę. Jesteśmy przy Senacie Parlamentu Czeskiej Republiki. Jest tu może nie labirynt, ale ogrody. Wow. Jest tu ładniej niż myślałem. Mamy tu spore ilości akwen wodny. Ale ryb są. Nie wiem, czy widzicie na kamerze. Przede wszystkim ten senat jest ciągle aktywny. Cały czas pełni tu rolę druga izba parlamentu. Jest u nas podobnie jak w Polsce, pełni, jak to opisali, sali zadumy. O, dokładnie, tak to się u nas określa. Nie jest tak jak w Słowacji, odeszli od tego, że mają tylko jedną izbę parlamentu. Prezentuje się naprawdę pięknie i istnieje z tego co dobrze doczytałem, roku 1920 właśnie. Był to też Senat Czechosłowacji. Zwiedziliśmy pierwsze piętro Senatu. Pełni bardziej funkcje ceremonialne z tego co się dowiedziałem. Wejście było za darmo i było dostępne tylko dzisiaj, to znaczy w sobotę. I to naprawdę niesamowite, że zdążyliśmy, że tak się nam trafiło, bo po prostu chodzimy po tych uliczkach i idziemy gdzie można wejść i okazało się, że nie dość, że można tu wejść, to jeszcze za darmo i to jeszcze tylko w tym dniu w tygodniu. I Senat pełni bardzo podobne funkcje jak w Polsce. I to bardzo, bardzo podobne, ponieważ
proces legislacyjny jest dosłownie taki sam, więc może się nie przydawać. Przynajmniej jest tak w mojej opinii. Jeśli sądzicie inaczej, możemy się pospierać w komentarzach, jeśli komuś się chce. Znajdujemy się już na końcu naszej podróży. Tak prezentuje się nasz hotel, pokój. Mamy lodówkę, czajnik, łóżko już użyte, przetestowane. A tak prezentuje się widok na miasto. Lokalizacyjnie mamy go usytuowanego bardzo dobrze, jak widzicie. Nie wiem, czy widzicie, ale tam jest Hlavní nádraží, czyli dworzec główny i panorama jest na całe miasto. Myślę, że w tym pokoju właśnie większość ceny poszło na tą panoramę. Ale jest czysty, zadbany. Jedyne, czego mi tu brakuje, to klimy na wieczór, bo jednak te tropikalne noce by przydało się omijać. Ale i tak chyba całkiem dobrze trafiliśmy z pogodą. No co, w skrócie, macie przebitkę, jak chwilę tylko nagrałem. Co zjedliśmy? Zjedliśmy smażony ser. Poszliśmy do takiej knajpy, czuć było ducha czeskiego browarnictwa. Mieli takie nalewaki, tą tradycyjną metodę czyszczenia kufli. I było sporo Polaków, tam gdzie piwo, tam Polacy. I może tak, jak to jest cenowo? Cenowo jest bardzo dobrze. Nie odczujecie, że to jest europejskie miasto, bo tak przekładając ceny w środku rynku na te takie, które ja znam z Krakowa, to są dużo niższe. Nie wiem, czy nie starają się tak tu naciągać ludzi, czy po prostu im się nie udaje, ale na spokojnie by się dało. Ale właśnie, co się stało po zjedzeniu? No bo jak wiecie, byłem bez spania żadnego jakiegokolwiek, więc po jedzeniu mnie ścięło i to ostro. I to nie ze względu na piwo, bo piwo było bezalkoholowe. Była już ta godzina, że właśnie zbieraliśmy się wziąć ten hotel, odebrać. I co tam się działo? Ja nie widziałem nic takiego w swoim życiu, żeby... Wiecie, ja żyję w Krakowie, wiadomo, no gdzie Kraków, gdzie Praga, ale jednak nigdy nie widziałem takiego tłoku, jaki był dzisiaj i na tym moście Karola, i tą całą trasą, którą was dzisiaj oprowadziłem z powrotem. Nie dało się przejść nigdzie. Wszędzie były takie korytarzyki porobione, wszystko było tak powolnym, ślimaczym tempem. Ludzi było mnóstwo, dużo Azjatów. W każdym razie, gdy mnie tu ścięło, od razu szybko, jak najszybciej udaliśmy się do hotelu i po prostu lunąłem się zdrzemnąć te 3 godziny. Mamy obecnie godzinę 20. Z dzisiejszych rzeczy na koniec pomyślałem, że pokażę wam czeską walutę. Nie wiem, po co ją wymieniałem, ale prezentuje się ona następująco. Tu mamy 100 koron czeskich, tu mamy 1000 koron czeskich, a tu mamy 2000 koron czeskich. A dodatkowo byłem już w Lidlu i zdążyłem zrobić małe zakupy, żeby tu nie wymrzeć z pragnienia. Mam również monety, tak zwany bilon. I co wam mogę o nim powiedzieć? Jest dosyć gruby, na pewno grubszy niż nasze złotówki, na pewno cięższe niż nasze złotówki. Oraz te takie pojedyncze korony mają taki charakterystyczny kształt, nie wiem, czy to widać. One nie są okrągłe, tylko takie... Mam nadzieję, że coś tam liznęliście tematu ze mną, że się nie nudziliście. I jutro już postaramy się robić coś bardziej z planem, coś bardziej z pomysłem i bardziej wypoczęci, żebyście i ja, i wy nie musieli się męczyć przy tym wszystkim. Jak było w pociągu? Było strasznie mało miejsca. Ze wszystkich z PKP, z RegioJeta w Leo Expressie zdecydowanie najmniej miejsca pod nogami, żeby się rozłożyć albo żeby zostawić jakikolwiek bagaż, tak nie na górze, tylko gdzieś, wiecie, żeby mieć go w pobliżu. Próbowałem, jak wiecie, nieskutecznie zasnąć i głównie z tego powodu się nie udało.
Ale cała reszta zdecydowanie na plus. Przy dojeździe do Pragi nie zdążyłem tego nagrać, ale powitała nas taka muzyczka. Nie wiem, czy to jest za każdym razem, czy tylko rano, żeby nas wybudzić, ale że welcome to the Prague i tak dalej. Konduktorzy bardzo mili, no i ceny bardzo niskie. Także, no nie bardzo niskie, ale jestem zaskoczony, bo myślałem, że naprawdę wydam tu fortunę. Zresztą widzicie, ile wymieniłem pieniędzy. To tyle z takich ogólniejszych rozważań. Siemka.